Czy warto inwestować w Bułgarii? Odpowiadam krótko. Tak, warto, bo warto inwestować wszędzie tam, gdzie chętnie przyjeżdżają turyści. A do Bułgarii turyści chętnie przyjeżdżają zarówno latem, jak i zimą. Pytanie powinniśmy zadać sobie trochę inaczej. Ile mamy czasu, siły i pieniędzy na inwestowanie właśnie w tym kraju? Bo nie oszukujmy się, Bułgaria, jak każdy inny kraj, ma wiele zalet, ale również wiele wad. W tym odcinku przygotowałam prosty podział na zalety i wady, według mnie najważniejsze. Zacznijmy więc od tych pierwszych, czyli zalet. Po pierwsze, apartamenty w Bułgarii są tanie, to znaczy porównując je do tych z Grecji, Hiszpanii czy Włoszech. Przykładowo studio około 25 metrów w dobrej lokalizacji, blisko plaży, centrum, będzie wahało się około do 25 000 euro. To będzie już prawdopodobnie wykończony apartament, będziecie mogli do niego tylko wstawić meble. Ale jest też dużo propozycji na rynku wtórnym i tutaj jest duża szansa na negocjacje z właścicielem, który będzie chciał sprzedać taki apartament. Tutaj będziemy musieli jedynie pamiętać, aby po prostu odświeżyć go przed sezonem. Punkt numer 2 to w Bułgarii piękna pogoda w sezonie jest gwarantowana. W przeciwieństwie do wakacji nad Bałtykiem, w Bułgarii zawsze świeci słońce latem. Piaszczysta, czysta plaża zachęca do opalania, a w morzu nie ma pływających glonów i zalegających nad brzegiem. Będziecie mieli pewność, że wasi turyści przyjadą z wakacji opaleni i wypoczęci. Mam porównanie, bo jestem sopocianką i wiem, jak wakacje planuje się nad Bałtykiem, a nad Morzem Czarnym. Moi drodzy, bez porównania. Punkt numer 3 to rozrywka w Bułgarii jest niedroga. Można by powiedzieć, że ceny przypominają te w Polsce. Myślę tutaj o restauracjach, pubach, dyskotekach, muzeach, aquaparkach. Nie ma tutaj dużych rozbieżności. Nie doznacie takiego szoku cenowego, jak na przykład po wakacjach w Chorwacji. 4. Opłaty za media są niższe niż w Polsce. W Bułgarii będzie obowiązywał Was podatek roczny, taksa roczna, która obejmuje podatek od nieruchomości oraz od części wspólnych, jak basen, siłownia, sauna, ogród. Do tego będziecie musieli doliczyć opłatę za wodę oraz energię elektryczną, bo wszystko w Bułgarii zasilane jest energią elektryczną, przynajmniej w tych nowych apartamentowcach, ale o kosztach związanych z utrzymaniem apartamentów opowiem Wam w innym odcinku. Punkt numer 5 to infrastruktura dopasowana do turystów. W takich miejscowościach jak Słoneczny Brzeg niczego gościom nie może brakować. Dlatego też w niedużych odległościach od siebie stoją sklepy, restauracje, puby, są 2 aquaparki, postoje taksówek, wypożyczalnie samochodów, jest bardzo dużo oddziałów banków, są innego typu rozrywki jak na przykład minigolf czy karuzele, ale również jest całkiem sporo punktów medycznych, całodobowych punktów medycznych oraz aptek, w których będziecie mogli zaczerpnąć porady, kiedy nadejdzie taka potrzeba. W każdym z tych punktów jest sanitariusz lub pielęgniarka oraz dyżurujący lekarz. Punkt numer 6 to po prostu piękny kraj i sympatyczni ludzie. W Bułgarii nie tylko jest słoneczna plaża, aquaparki i baseny przy apartamentach. Wynajmując samochód, rower czy zwyczajnie podróżując autobusem, możecie zwiedzić wieś bułgarską i poznać lokalny folklor lub poznać bardzo bogatą ofertę sąsiadujących dużych miast. A teraz przechodzimy do listy negatywów. Pierwszy punkt to w Bułgarii sezon trwa krótko. Tak naprawdę trwa od połowy czerwca do połowy września i macie tylko 3 miesiące na to, aby zarobić na danym apartamencie. Oczywiście firmy, które będą Wam sprzedawały te apartamenty i deweloperzy będą utrzymywały Was w przekonaniu, że sezon w Bułgarii trwa z 5 miesięcy. I ja to też słyszałam. Oczywiście, że jest ciepło już w marcu i w marcu ja również chodziłam w krótkim rękawie, no ale nie oszukujmy się, Wasi klienci nie zaryzykują przyjazdu w marcu, gdzie wszystko jest pozamykane, plaża jest zimna i morze jest zimne.
Z dużo większym prawdopodobieństwem będziecie mogli wynająć taki apartament po sezonie, na przykład we wrześniu i w październiku, ale Wasi klienci będą musieli liczyć się z tym, że od połowy września już większość rozrywek będzie wygaszana. Przyjeżdżając tam w październiku, tylko część restauracji i pubów i jakichś tam rozrywek będzie otwarta. Punkt numer 2 to niedotrzymywanie umów przez deweloperów i ja to podzieliłam na 2 podpunkty. Pierwszy jest o tym, że deweloperzy nie dokańczają swoich budów. Nie tyczy się to wszystkich deweloperów, ale część z nich tak postępuje, że na przykład kiedy kupicie apartament w kompleksie, który dopiero jest stawiany, to taka budowa może się opóźnić o pół roku, rok i nikt Wam za to nie powie przepraszam. Albo jeżeli już się wprowadzicie, to wiele rzeczy może być niepodokańczanych. I jeżeli będziecie zgłaszać swoje roszczenia, na przykład, że płacicie, a coś jest niedokończone, albo że w Waszym ogrodzie się coś zapadło, droga nie jest równa, coś gdzieś nie działa, to nie liczcie się z tym, że to od razu zostanie załatwione. Bułgarzy mają taki sposób myślenia, co ma wisieć nie utonie, oni są południowcy, nie ma się czym stresować, przecież nie dziś, to jutro. Ich to nie interesuje, że Wy chcecie to wynajmować i chcecie na tym zarabiać. Ich interesuje to, że Ty kupiłeś i masz płacić. I teraz drugi podpunkt bardziej dotyczy kurtuazji, takiego międzyludzkiego zachowania. Może się tak zdarzyć, że deweloper nie uszanuje prywatności Waszych gości i na przykład w trakcie ich pobytu bez zapytania, bez słowa przepraszam, po prostu sobie wejdzie i coś załatwi. Albo, i o tym zostałam uprzedzona, jak kupiłam apartament przez firmę, która mi go sprzedawała, że może się tak zdarzyć, że tak się zdarza, nie tylko u mnie niestety, co mnie niestety spotkało, że deweloper wynajął sobie mój apartament, korzystał z niego bez mojej wiedzy i zgody poza sezonem. Mimo że te wszystkie kompleksy są monitorowane, w moim przypadku akurat te nagrania zniknęły. Więc tutaj możecie liczyć się z tym, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Kiedy poznaję Polaków w Bułgarii, no niestety wszyscy mamy jakieś tam podobne doświadczenia. Musicie uzbroić się w cierpliwość albo nauczyć się od samego początku postępować z deweloperem i zabezpieczać przed właśnie takimi sytuacjami. Punkt numer 3 to problem z opieką nad apartamentem. I w tym punkcie wykłada się bardzo wielu inwestorów, bo bardzo trudno jest kontrolować apartament, będąc za granicą. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcecie kupić apartament tylko na własny użytek, na wakacje z rodziną, to w ogóle nie ma o czym mówić i tego punktu nie ma. Ale jeżeli chcecie zarabiać na tym apartamencie, to musicie znaleźć firmę, która przede wszystkim zrobi to w rozsądnej cenie i wykona usługę właściwie. Z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli kupicie apartament od jakiejś firmy pośredniczącej, to ona zaproponuje Wam usługę sprzątania. Ja skorzystałam z takiej usługi i to był błąd. Ponieważ było wiele niejasności, nie mogłam się w wielu sprawach doliczyć różnych rzeczy. Poza tym moi klienci narzekali na to, że jest brudno, że brakuje ręczników, że brakuje pościeli, a usługa taka, nie ukrywajmy, jest dość wysoka. Więc jeżeli chcecie zarabiać na apartamencie, ta usługa sprzątania musi być po prostu wzorcowa, bo dzięki temu będziecie mieli wysokie noty w internecie. Ja niestety przez jakiś okres otrzymywałam od klientów, od moich gości informacje, że wielu rzeczy brakuje, na czym cierpiała ocena mojego apartamentu. W związku z tym rozstałam się z firmą numer 1. Chwilę później miałam firmę numer 2, ale z nią również się rozstałam. Na miejscu również jest bardzo wiele firm bułgarskich, które zaproponują Wam taką usługę, ale nie oszukujmy się, z nimi będzie jeszcze większy problem, bo poziom komunikacji będzie gorszy niż z polskimi firmami. Tu nawet nie chodzi o język, tylko o mentalność po prostu. Tak więc będziecie musieli w tym punkcie bardzo mocno pomyśleć, co zrobić, ale o tym też osobny odcinek. Punkt numer 4 to uboga oferta materiałów budowlanych i wykończeniowych. Po kilku latach z pewnością będziecie chcieli odświeżyć swój apartament i będziecie mieli możliwość albo wynająć lokalną firmę, która skasuje Was bardzo dużo, ale jakość będzie pozostawiała wiele do życzenia, albo wykonacie to sami,
Z tym, że będziecie musieli zmierzyć się z tym, co znajdziecie w sklepach, albo przywieźć sobie materiały budowlane z Polski. Ponieważ ja sama robię remonty w swoich włościach i w zeszłym roku właśnie wykonywałam taki apartament, wiem, co mówię. Jeżeli będziecie słyszeli kiedykolwiek, że w Bułgarii są kiepskie farby, to jest nieprawda. Farby mają bardzo fajne, niezłe, świetnie się malują, dobrze napigmentowane. Ale tu bardziej chodzi o takie materiały jak na przykład gładź szpachlowa, czy grunt, albo grunt głęboko penetrujący. Czegoś takiego w ogóle nie dostaniecie. Jeszcze gładź dostaniecie, ale gruntu zapomnijcie. Kiedy w zeszłym roku szukałam gruntu, to pani mi zaproponowała taką farbę podkładową, która ona teoretycznie nazywała się gruntem. Ale kochani, ona do niczego się nie nadawała. Trzeba było ją po prostu wyrzucić. Więc musicie uzbroić się w cierpliwość, robiąc taki remont. Zresztą możecie w Bułgarii zamówić takie produkty, ale to są firmy, które i tak prawdopodobnie ściągną materiały budowlane z Polski. Jeżeli chodzi o materiały wykończeniowe, jak poduszki, jakieś obrazki, nie wiem, karnisze, cokolwiek innego, to oczywiście dostaniecie w Bułgarii, ale oferta też nie jest za szeroka, a cena może Was zszokować. I punkt numer 5 to brak partnerstwa. Ja to tak nazywam. Chodzi tu raczej o to, że deweloperzy nie będą mieli chęci jakby współpracować z Wami, nie będą mieli chęci traktować Was jako partnera biznesowego, co jest dla mnie dziwne, bo jeżeli kupujemy od nich apartament i być może kupimy kolejny i polecimy to komuś, no to już jest współpraca jakaś biznesowa. Ale tutaj nie ma o czymś takim mowy. Tutaj jest raczej taki układ, że jeżeli kupiłeś, to płać, a jeżeli Ci się nie podoba, to do widzenia. Myślę tutaj o takich niby drobnostkach, na przykład, że deweloper nie poinformuje Was przed sezonem, że basen będzie zamknięty. Albo, że robią remont schodów, albo, że winda nie działa, albo, że cokolwiek. Część deweloperów robi ten krok drobny i na swojej stronie gdzieś tam w aktualnościach piszą, bo przecież nie chodzi o to, żeby każdy z osobna dostawał maila, ale chodzi o jakąś ogólną stronę, gdzie można by przeczytać przed sezonem na przykład, czy basen będzie otwarty. Albo czy nie będą poczynione żadne remonty, albo czy nie ma jakichś awarii. Nie ma w ogóle takiej chęci współpracy. Już nie wspominając o tym, że część deweloperów w ogóle uważa, że nie mają potrzeby posługiwać się innym językiem niż bułgarski. To dziwne, ponieważ klientów, ja sąsiadów mam z całego świata, więc nie każdy z nich zna język bułgarski czy rosyjski. Ale to nie jest zasada. Większość deweloperów, których spotkałam, mają przynajmniej przedstawiciela, z którym będziecie mogli porozmawiać po angielsku, czy w jakimś innym, na przykład po niemiecku czy rosyjsku. Część z nich robi ten wysiłek i będzie można z nimi pogadać. Jednak jeżeli chodzi o aktualizację jakichś danych, jakąś komunikację w kwestii właśnie remontu, włączania, wyłączania czegoś, to możecie zapomnieć. Robi to dosłownie promil z tych, których udało mi się poznać. Na tym zakończymy moją listę za i przeciw. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.